Dzień dobry, witam ze szlaku. Jesteśmy teraz w Ojcowskim Parku Narodowym. Plan na dziś to wskoczyć tutaj na szlak warowni jurajskich, oznaczony niebieskim kolorem, i konsekwentnie podążając nim dojechać przynajmniej do Zawiercia. Zobaczymy ile dnia nam starczy, bo dzisiaj mamy grudzień, może na to nie wygląda, ale jest połowa grudnia, więc dni są bardzo krótkie, więc prawdopodobnie już o 4:00 będzie ciemno i zobaczymy, gdzie wtedy będę i czy będzie mi się chciało jechać dalej, czy skończymy w Zawierciu. Jak na razie na szlaku niebieskim jeszcze nie jesteśmy. Jesteśmy na szlaku czerwonym, czyli na szlaku Orlich Gniazd. Szlak niebieski zacznie się kawałek dalej, gdzieś w Ojcowie. No i ogólnie nie jedziemy całego szlaku, bo nie zaczyna się on tutaj, tylko zaczyna się w Rudawie. Idzie potem przez Dolinę Będkowską i tak trafia do Ojcowa. Ale zaczynać w Rudawie nie było mi dzisiaj po drodze, więc zaczynamy z Krakowa i na niebieski szlak wskakujemy w Ojcowie, ale jak już na niego wskoczymy, to nie zjeżdżamy z niego, także lecimy z nim prosto do Zawiercia. Jest i on, niebieski szlak, a jesteśmy przy bramie krakowskiej. Zamek w Ojcowie. No, sam Ojcowski Park bardzo przyjemny dzisiaj. Mamy środę, więc ludzi nie ma prawie w ogóle. Więc można po prostu jechać i podziwiać widoczki, nie slalomując między ludźmi. Ktoś teraz jakiś samochód chce mnie rozjechać. Uj. No, niebieski szlak odbija od asfaltu. No i powiedziałbym, że tu się zaczyna faktyczna wędrówka. To, co było do tej pory, to był tylko odcinek dojazdowy z Krakowa. No to zobaczymy, co nas czeka. No, podjazdy trochę łatwiej nagrywać z łapy, bo na zjazdach to się trzeba zatrzymać prawie że do zera, żeby się nie wygrzmocić. Troszkę zgodnie z oczekiwaniami szlak nam się zrobił trochę bardziej dziki. Tam widać w krzakach na słupie niebieski ślad. Tak, ale tutaj wygląda na to, że jest bardzo dziki, bo będziemy chyba zasuwać zaoranym polem albo jego skrajem. No, ale poza tym krajobraz przyjemny. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale mamy tutaj takie delikatne... Oj, stado saren w ogóle też w oddali, na środku obrazu. Tak, mamy tutaj takie delikatne pagóreczki, więc wygląda to nawet troszkę sielsko. Dobrze, że mamy słońce, bo jakby nie było słońca, to myślę, że byłaby deprecha. No dobra, idę forsować pole.
Pole sforsowane, lecimy dalej. Fajny sztorkowy zjazd za nami, bardzo szybki. Ale nie będę takich rzeczy nagrywał, bo się zabiję. Także musicie uwierzyć mi na słowo. No, to lecimy dalej. Na razie mamy asfalcik. Wydaje mi się, że następna atrakcja na szlaku to Dolina Dłubni bodajże, z jakimiś skałami przy szlaku. Także no, zobaczymy. Już wcześniej był taki brud, ale był też mostek obok. Teraz mostka nie ma. Ciekawe, czy mi się uda suchą stopą przejechać. No nie jest najgorzej. Powiedziałbym, że 1/3 buta zamoczona, reszta git. Pozdrawiam rzeczkę Dłubnie. No i jesteśmy w Dolinie Dłubni. Dłubnie mamy po lewej, a po prawej będziemy mijać teraz skałki. Słoneczko przyjemnie świeci, więc nie marzniemy. No, tu kolejny brud, który już chciałem forsować, a na szczęście pani mi uświadomiła, że z 5 metrów dalej jest ładny mostek, którego nie widziałem, bo był za krzaczkiem, także zobaczyłem go dopiero jakbym się wpakował do tej wody i prawdopodobnie zmoczył, bo było bardzo głęboko. Także pozdrawiamy panią. Ogólnie skałek tu nie było za dużo. Powiedziałbym, że głównym walorem odcinka jest jednak jazda przy rzeczce, która sobie spokojnie szumi. No ale ogólnie pogoda nie jest najlepsza do jeżdżenia w takim terenie, bo wszędzie jest pełno błota. Chyba najgorsza pora roku do jeżdżenia w terenie. No ale mimo wszystko nie, dramatu nie ma. Wciąż da się jechać. Dalej w dolinie Dłubnia płynie tam po lewej, na skraju lasu, a my płyniemy na skraju lasu po drugiej stronie. Przyciskam się teraz przez zabłocone pola. No jak krew z nosa to idzie na razie. Także liczę na to, że to się skończy za chwilę. Zakopałem się. Chyba czas na spacerek. Ale na szczęście do skrzyżowania 200 metrów. No, uratowany. Ciekawy wąwóz. No i przynajmniej chwilę odpoczynku od błota, bo już trochę mnie to męczy. I to nawet nie jest takie lejące wodniste błoto, tylko bardziej taka mazia, więc wszystko się ślizga na tym. Przyczepność zero. Ciężko. Wolbrom. Chyba czas na jakiegoś schabowego na podbicie morale. Chociaż no jest 13:34. Do zachodu 2 godziny. Z jednej strony szkoda czasu na schabowego, ale wydaje mi się, że przyda się boost morale. Dobra, wyjeżdżamy z Wolbromia. Schabowy zatankowany. Morale poszło w górę. Jeszcze się tylko musiałem trochę nawkurzać na samochody na wyjeździe, ale jest git. Jestem gotowy na kolejną dawkę błota. Dawać go. Przyjemny lasek. Błota na razie brak. Tak trzymać.
No, fajny szturowy odcinek na wyjeździe z Wolbromia za mną. Także na razie tak trzymać. Do Zawiercia 30 km, a do zachodu słońca chyba godzina, także lampki pójdą w ruch. Kolejny bardzo przyjemny i pachnący lasek. Trochę tego oczekiwałem, jak się wybierałem na wycieczkę, także cieszę się, że się wydarzyło w końcu. No, plan na następną godzinę to przed zachodem słońca wejść na jakąś wapienną skałę i popodziwiać trochę widoki i sam zachód też. Także zobaczymy, czy zdążę, ale raczej tak, raczej tak. Mijamy właśnie Grodzisko Pańskie. To byłby jeden potencjalny punkt widokowy, ale wolę pojechać kawałek dalej na skały zegarowe. Wydaje mi się, że tam jest lepszy widok, no i też będę tam trochę później, więc słońce będzie niżej, więc tak ogólnie widok powinien być lepszy. Koniec dobrej passy. Szlak koncertowo zgnojony ciężkim sprzętem. Ile ta kolejna ma? Do kolana. 14:54. Rozpoczynamy atak na skały zegarowe, które są tam. Słońce powoli zachodzi, ale myślę, że spokojnie zdążę. Męcząco i stromo. Mamy też jaskinię. Dobra, lecimy. Rowerek zostawiamy. Echo. Dobra. Dzień dobry. Coś GoPro mi się wyłącza z jakiegoś powodu. Dobra, jak widać nie byliśmy tu sami. Mam nadzieję, że się pan nie pokusi na mój rower. No. Jesteśmy na szczycie. Na podejściu GoPro stwierdziło, że mi się zacznie rozładowywać, także nie wiem, czy coś wyszło z tamtych nagrań. Na podejściu spotkałem jeszcze jednego pana, który też tu pewnie sobie oglądał widoczek. No ogólnie to jest bardzo ładnie, muszę przyznać. Z tym słońcem. Za nami zamek w Smoleniu. No, chwilę sobie tu posiedzę. Może dziabnę coś słodkiego. Nie wiem, czy będę czekał na sam zachód. Zobaczymy, czy mi się zrobi zimno, czy nie. Dobra, schodzimy, bo chłodno. No, na razie nie będę tego nagrywał, bo bym się też zabił chyba. Tutaj nawet mamy umocnienie na szlaku. Drabinka. Drabinka sforsowana. No, to teraz to już z górki. Za chwilę. Chwila prawdy. Czy rower stoi dalej? Co prawda była tu tylko jedna osoba. O, druga drabinka. Była tu tylko jedna osoba, no ale nigdy nie wiadomo. No i nawet łańcuch. To trochę dziwne. No nieważne.
rowerek stoi. Dobrze, skały zagarowe za nami. Słońce i dzień też za nami. Przed nami teren leśny. 23 km do celu. No i pewnie niedługo ciemna noc. Ale na razie jeszcze da się jechać, więc póki się da, to lecimy bez oświetlenia. No i za chwilę pewnie lampkujemy. Tu jeszcze ostatni rzut oka na zamek w Smoleniu. Za chwilę wskakujemy w las i już go raczej nie zobaczymy. No, a my tu w lewo. No, taka soft gleba miała miejsce w tej chwili. Troszkę kółko uciekło tutaj na tym małym grzbieciku. W sumie głównie przez to, że się bawię jedną ręką kamerą wciąż. Więc jak się jedzie jedną ręką, to od razu jest gorzej. No ale prędkość była mała, więc wszyscy żyją. No, nawet trochę piachu było na szlaku przed chwilą. Powiedziałbym, że miła odmiana po tym całym błocie. Mimo wszystko chyba jednak wolę piach, jak już mam wybierać z dwojga złego. Piach jest czystszy. Choć w jeździe może przeszkadza podobnie, ale nie robię takiego gnoju potem. Tak jak błoto, po którym jadę znowu. Mimo że to w sumie jest dobra droga, ale wydaje mi się, że to błoto jest tutaj naniesione jakoś skądś z innych, gorszych dróg. Spokojnie tu. O, jakieś koniki się trafiły. Godzina 16:15. Sytuacja wymaga jazdy z lampką. Do Zawiercia mamy 13 km, a już za chwilę zamek Ogrodzieniec. Już jakieś skałki tam majaczą na horyzoncie, ale nie wiem sobie, czy to jest to. Nie wiem, czy na GoPro to widać. Podjadę bliżej. No, wygląda na to, że to jest zamek Ogrodzieniec, bo widziałem przez chwilę jakąś chorągiewkę, która typowo jest umieszczona na zamkach raczej, a nie na losowych skałach. Więc tak, to tam może zrobimy króciutką przerwę. No, ciekawy kolor nieba. No ładnie, ma to swój klimacik nocą. No i ta czerwień zachodu słońca też tutaj robi robotę. Bardzo ładnie to wygląda całościowo. No co, to zawijamy do Zawiercia. Nawet gwiazdy trochę widać. Choć pewnie nie na GoPro. Mała drama na koniec, bo wydaje mi się, że... Znaczy nie wydaje. Zgubiłem bidon jeden. No i prawdopodobnie został pod ogrodzieńcem, jak sobie siedziałem i obserwowałem czerwone niebo. Musiałem go gdzieś położyć obok skały i potem nie zabrać. No cóż, to znaczy, że nie mam już wody. Chyba trzeba będzie zrobić zakupy w Zawierciu. No, tutaj taki trochę mały oesik się trafił. No, poza tym jedzie się dobrze raczej. Już 3,5 km do końca. Raczej dużo tego nie będzie, więc powinno być szybko.
Strumień Czarna Przemsza. Czytując z tablicy. Witamy w Zawierciu. Wita nas smog. I nie do końca asfaltowe ścieżki. O, dobra. Myślałem, że to już będzie asfalcik, a tu jeszcze jakieś atrakcje na koniec. O. Czekamy na pociąg w godnych warunkach. To jeszcze może krótka mowa końcowa. No, szlaku całego nie mogę ocenić, bo nie przejechałem całości. No ale ten fragment, który jechałem, wydaje mi się, że to jest fajny szlak, tylko na warunki suche. Tak jak było dzisiaj, czyli taka mokra pogoda i to maziowate błoto trochę psuło zabawę. Choć wciąż dobrych odcinków było, wydaje mi się, więcej niż tych błotnych, więc no nie było dramatu, no ale jak ktoś jest wrażliwy, to nie polecam, tak jak to było dzisiaj. No i nie polecam też, jeżeli ktoś nie jechał szlaku Orli Gniazd, bo myślę, że szlak Orli Gniazd jest o wiele ciekawszy. Bo ten, który jechałem dzisiaj, szlak Warowni Jurajskich, w zasadzie omija wszystkie główne atrakcje, jakie są na Jurze. Więc jak już się je widziało, no to spoko, można zobaczyć coś nowego, ale jak nie, no to czerwony szlak Orli Gniazd to zdecydowanie najlepszy kandydat na... Pasują mi to na pierwszą przygodę z Jurą. No i tyle. Nara.